Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj niedziela, więc znowu przychodzę do Was z ciekawą historią. Dzisiaj historia troszeczkę pokazująca, że można w życiu osiągnąć wiele różnymi drogami. Niekoniecznie muszą to być te same drogi, które wszyscy wybierają w życiu, ale czasem można przetrzeć też swoje własne szlaki. A więc przejdźmy do dzisiejszej historii. Zostaw oczywiście palucha, komentarz do góry czy na dół palucha, jak tam uważasz. Będzie nam bardzo miło, pomożesz nam również w rozwijaniu tego kanału, a Ciebie nic to nie kosztuje. A więc tak, był sobie bezdomny, który gdzieś tam sobie chodził po mieście. W pewnym momencie zauważył grupę ludzi, która podążała za doradcą króla. Doradca króla próbował ich wszystkich szkolić. Przechodząc między straganami różnych sprzedawców, które tam były, nagle doradca króla zauważył kątem oka nieżywą mysz, która tam leżała. Powiedział wszystkim ludziom, którzy go tam śledzili, zanim szli, chcieli się uczyć od niego, że nawet taka mysz, która tam leży, może pomóc ci zmienić swoje życie. Po czym ruszyli wszyscy dalej. Jednak bezdomny wziął sobie słowa tego doradcy do serca i wziął po prostu razem ze sobą tą mysz. I podążając z tą myszą po prostu w ręce, nagle zauważył go pewien sklepikarz. Mówi: panie, sprzedaj mi pan tą mysz, bo mój kot już mnie cały dzień tutaj dręczy, że po prostu chce coś zjeść, więc dam mu po prostu tą mysz. Sklepikarz zapłacił 2 miedziane żetony czy monety za tą mysz. Po czym bezdomny poszedł do przydrożnego sklepiku i kupił troszeczkę słodkiego chleba oraz trochę wody wziął ze sobą. Poszedł pod bramy miasta. Stamtąd codziennie wracali ludzie z pracy, którzy pracowali na polach, gdzie były kwiaty, i zabierali te wszystkie kwiaty do miasta. Oczywiście byli bardzo głodni, więc z chęcią kupili od bezdomnego ten chleb i tą wodę. Jednak zrobili to w handlu wymiennym, więc po prostu dali mu kwiaty za to, a on im dał jedzenie. Następnie bezdomny znowu wieczorem w mieście te kwiaty sprzedawał. Ta sytuacja powtarzała się parę razy. Oczywiście za każdym razem miał troszeczkę profitów z tego. Pewnego dnia, kiedy znowu szedł po chleb i po wodę, zauważył, że w parku króla leżało pełno połamanych gałęzi, ponieważ w nocy przeszła tamtędy burza. Więc podszedł do ogrodnika, tego głównego, który tam pracował, i zapytał, czy może ten park tutaj oczyścić z tych gałęzi, a w zamian za to, czy może zabrać ze sobą te patyki. Oczywiście leniwy ogrodnik od razu się zgodził, po czym ten pan pozbierał wszystkie właśnie te patyki, które tam były, związał je ładnie w takie wiązki i kiedy wracał z nimi z powrotem, nagle przejeżdżał inny kupiec, który to zauważył i mówi: panie, ja bardzo potrzebuję właśnie drzewa teraz tutaj takiego typowego na rozpałkę, chętnie odkupię od ciebie to drewno. No więc bezdomny bez wahania sprzedał po prostu całe to drewno. Dzięki sprzedaży tego drewna i poprzednich sprzedażom, które już zrobił, był w stanie otworzyć swój własny mały sklepik. Właśnie z chlebem, z drobnymi przekąskami, z piciem, ze wszystkim po prostu. No i tak otworzył. Handel szedł mu dość dobrze. Pewnego dnia przyszli do niego ludzie, którzy pracowali przy sianie, czyli po prostu kosili trawy i robili siano sobie z tego, które sprzedawali. Sklepikarz już teraz, nie bezdomny, zauważył, że po prostu byli bardzo wycieńczeni i zmęczeni po tej całkowitej pracy, więc postanowił dać im jeść i pić za darmo, z czego chętnie skorzystali.
Kiedy już zjedli, zapytali go, jak mogą mu się odwdzięczyć. Na to sklepikarz powiedział im, że kiedyś przyjdzie po pewną przysługę do nich. Minęło parę tygodni, nagle sklepikarz dowiedział się, że przyjeżdża do miasta duży handlarz koni, który tam ma kilkaset koni ze sobą i będzie potrzebować dużo siana do tych koni. No więc sklepikarz poszedł do tych ludzi, którzy pracowali przy tym sianie, aby odzyskać przysługę. Poprosił ich o to, żeby sprzedali mu całe siano, jakie mają. No i tak też zrobili. Sprzedali mu z wielką chęcią całe siano, które mieli. Wtedy przyjechał kupiec do miasta, no i sklepikarz, oczywiście, że był jedynym, który miał teraz siano, mógł sprzedać je dużo, dużo drożej handlarzowi koni. Więc zebrał na tym ogromny profit. Następnie po jakimś czasie dowiedział się, że do miasta przyjeżdża, nie przyjeżdża, tylko przypływa duży statek do portu. Z kraju, w którym złoto, rubiny były niesamowicie drogie. Więc poszedł po prostu do lokalnego sprzedawcy złota, tam rubinów i wykupił od niego wszystko, co miał na ten moment na stanie. Oczywiście za niezbyt duże pieniądze. Następnie poszedł do kapitana tego statku i zaoferował mu swoje produkty. Kapitan chętnie wszystkie je odkupił. Oczywiście zapłacił mu dużo więcej, niż on sam zapłacił u tego lokalnego dostawcy. Sytuacja ta powtarzała się wielokrotnie, ponieważ zaczęło przypływać coraz więcej statków właśnie z tego kraju, żeby móc kupić u tego sklepikarza złoto i rubiny. W pewnym momencie przypomniał sobie o doradcy króla, że dzięki niemu udało mu się to wszystko osiągnąć, za to po prostu, że doradził z tą myszą, która tam leżała. Więc odwiedził go i postanowił oddać mu połowę swojego majątku, który posiadał, a było to już naprawdę bardzo dużo, w ramach wdzięczności za to, że pokazał mu drogę. Oczywiście doradca bardzo się zdziwił, jak udało mu się to wszystko osiągnąć, więc po opowiedzeniu mu, że zaczął od tej martwej myszy, która tam leżała, a skończył po prostu na wielkich handlach ze statkami z innego kraju, doradca ten bardzo, bardzo się zdziwił i był bardzo ucieszony, że ktoś po prostu posłuchał jego rady. Zaoferował mu ślub z własną córką, ponieważ był już stary i schorowany i bardzo by sobie tego życzył, żeby po prostu jego córka miała kogoś za męża, kto jest naprawdę inteligentny i wie, kiedy ma posłuchać dobrej rady. Tak też uczynił. Ślub był huczny, pobrali się szczęśliwi. Parę tygodni później niestety doradca tego króla zmarł. Po czym sklepikarz odziedziczył cały majątek doradcy króla oraz również stał się doradcą króla numer 1. Stał się najpotężniejszym człowiekiem w tym mieście, a był wcześniej bezdomnym i zaczął od jednej martwej myszy. Moi drodzy, jaki morał z tego? W życiu są przeróżne drogi do polepszenia swojego życia. Nie zawsze trzeba wybierać te same drogi, które inni już wybrali. Czasem wystarczy troszeczkę kreatywności, czasem wystarczy poświęcić swoją energię, coś zrobić, żeby osiągnąć wielki sukces. Tak jak tutaj zaczęło się wszystko od myszy, która padła gdzieś pod straganem. A skończyło się, że stał się najpotężniejszym człowiekiem w mieście. Oczywiście po królu. Także, moi drodzy, po prostu wybierajcie swoje własne drogi. Bądźcie kreatywni w życiu. Nie szukajcie tych dróg, które już są znane.
czasem trzeba przetrzeć po prostu swoje nowe szlaki i wymyśleć coś całkiem nowego, co wielu ludzi już na świecie pokazało. Także to by było tyle na dziś. Życzę Wam pięknej, miłej niedzieli. Więcej takich filmów znajdziesz tutaj zaraz na końcu. Będzie playlista Historia z Morałem lub możesz wejść w nasz kanał, czyli kliknąć to zdjęcie tutaj z moją nazwą i przejdź sobie tam u góry, kliknij sobie w playlisty i tam też znajdziesz playlistę Historia z Morałem. Tam znajdziesz dużo więcej tego typu opowieści. I na koniec krótko przypominam, że jeszcze trwa konkurs, już powoli ostatnie dni się zbliżają ze sklepem, z którym współpracujemy. Wszystkie produkty, które biorą udział w konkursie, znajdziesz w opisie tego filmu. Są to produkty, które naprawdę gorąco polecamy, z których sami korzystamy od wielu lat. Wielu z Was też zakupiło, jesteście mega zadowoleni z tych produktów. Kupując cokolwiek tam teraz, pisz sobie konkurs z szamanem i do 24 sierpnia, czyli już tego miesiąca, zostaw nam tutaj komentarz, jakąś historię z danym produktem, który zakupiłeś, a my kogoś z Was wybierzemy z taką najciekawszą historią, kto otrzyma bon na 6000 zł do tego sklepu i będzie mógł sobie kupić co chce w tym sklepie. Także tyle na dziś. Miłego, ciepłego dzionka Wam życzę. Trzymajcie się.